Cześć, witajcie na kanale Emigranta TV. Dzisiaj mamy dla Was kolejny temat związany z Niemcami, poznawaniem tego kraju, ale zanim zacznę opowiadać, może zmieńmy okolice. No to witam Was z Bad Gandersheim. Miasteczka, w którym nigdy nie byłem, znajduje się ono na południu Dolnej Saksonii. I zabrałem Was tutaj, żebyśmy razem zwiedzili i poznali to miasteczko. Jest to też okazja, żeby podzielić się z Wami pewną obserwacją. Otóż w Niemczech duże miasta, szczególnie te powyżej 200-300 tysięcy mieszkańców, były strasznie zniszczone w czasie wojny i nie zostały w większości, poza kilkoma wyjątkami, odbudowane bądź zrekonstruowane. Natomiast w Niemczech jest bardzo dużo małych i średnich miast, które są po prostu przepiękne. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam zrobić bardzo subiektywną listę 10 najciekawszych miasteczek, które odwiedziłem w tym kraju. Lista ta jest bardzo subiektywna i Bad Gandersheim na tej liście nie ma. No, po pierwsze dlatego, że jestem tutaj dopiero pierwszy raz, ale przyjechałem tutaj, bo mnie zawsze intrygował z pociągu ten widok z wieżami romańskich kościołów. Może na początek kilka uwag co do metodologii. Po pierwsze, w tym kraju jest spokojnie kilkaset małych miasteczek, które warto odwiedzić. Dlatego to jest lista subiektywna. Kierowałem się przy wyborze tej listy tych 10 miast takimi kilkoma wskaźnikami. Po pierwsze, musi to być miejscowość, którą odwiedziłem. Dlatego parę miast, o których słyszałem, że są przepiękne, tak jak Rottenburg ob der Tauber. No nie znalazły się na mojej liście, bo nawet jeśli są bardzo piękne, to mnie tam nie było. Po drugie, starałem się zrobić tą listę w miarę różnorodną, żeby pokazywała różne style małych miast niemieckich. Dlatego takie Lindau albo na przykład Weimar, które są bardzo ładnymi miastami, nie znalazły się na liście, ponieważ już coś podobnego z tego regionu się znalazło i mi się tam z jakiegoś powodu bardziej podobało. No i trzecia rzecz, no to starałem się jednak wybrać takie miejscowości, które są dosyć bogate w zabytki, dosyć spektakularne, bo naprawdę jest dużo miasteczek, takich jak to, w którym tu teraz jesteśmy, które są naprawdę sympatyczne i mogą nam się bardzo podobać, być z daleka od głównych szlaków turystycznych i możemy mieć niesamowite wrażenia, no ale powiedzmy nie są tak spektakularne jak Strzałów, powiedzmy. No niestety ten piękny kościół za mną dzisiaj jest zamknięty, więc go nie zwiedzę. Z zewnątrz robi duże wrażenie. I na koniec jeszcze jedna uwaga metodologiczna. Otóż w Niemczech oficjalnie rozpoznaje się określenie duże miasto, Großstadt, które oznacza miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Tak więc kiedy ja mówię małe miasta i miasteczka, chodzi mi o miejscowości poniżej 100 tysięcy mieszkańców. A zaczniemy od Strzałowa, po niemiecku Stralsund, hanzeatyckiego miasta nad Bałtykiem, które jest naprawdę fenomenalne. Kilka gotyckich świątyń, mury miejskie, stare miasto, ratusz, a w dodatku morze i bardzo, bardzo fajna wyspa Rugia w pobliżu. Tak więc jest to miasto, które bardzo lubię, chętnie tam wracam i naprawdę wszystkim Wam polecam. Drugim miastem hanzeatyckim z północy Niemiec, jaki chciałbym wymienić, wyróżnić tutaj, jest Lüneburg. Miasto położone w Dolnej Saksonii, od której nazwę bierze Pustać Lüneburska, jeden z najrzadziej zaludnionych regionów północnych Niemiec, pełen lasów i wrzosowisk, związany z początkami niemieckiej ochrony przyrody. Samo miasto ma przepiękny ratusz, kilka fantastycznych świątyń gotyku ceglanego, takiego północnego, podobnego właśnie do Strzałowa, czy też naszych miast takich jak Toruń, Gdańsk,
czy powiedzmy Lidzbark Warmiński. W Lüneburgu oprócz pięknego Starego Miasta warto zwiedzić też Muzeum Prus Wschodnich. W tamtejszej restauracji można też zjeść specjały z kuchni z Prus Wschodnich. Dobrze, pojedźmy teraz troszkę bardziej na południe do Quedlinburga, bardzo ważnego miasta niemieckiego z czasów dynastii ottońskiej, a więc sprzed 1000 lat. Jest to miasto nie tylko z niesamowitymi zabytkami, jest to miasto z największą liczbą budynków konstrukcji szkieletowej w całych Niemczech. Dlatego jest tam duże stare miasto, po którym można chodzić i oglądać piękne domeczki, takie jak tu oglądaliśmy w Gandersheim, ale w dużo, dużo większej liczbie. Quedlinburg leży na terenie Niemiec wschodnich, dlatego może zostańmy w tym obszarze, przenieśmy się nieco bardziej na południe, bliżej granicy Polski, do Miśni, przepięknego miasta nad rzeką Łabą, na północ od Drezna. Miśnia zresztą, można powiedzieć, jest pierwszą stolicą tamtego regionu, kiedy jeszcze się on nazywał Marchią Miśnieńską. Okolica, nie dość, że bardzo ładnie położona w dolinie rzeki, jest też głównym ośrodkiem saksońskiego regionu winiarskiego. Kiedy tam byłem w Miśni, miasto mi się w sumie kojarzyło trochę z taką miniaturką Pragi. Bardziej na zachód leży Mühlhausen. Nie mylcie z Mühlhausen niemiecką nazwą alzackiej Miluzy. Chodzi tutaj o Mühlhausen leżące w Turyngii. Jest to jedno z najbardziej historycznych miast środkowych Niemiec, które robi naprawdę super wrażenie, ponieważ posiada nie tylko duże stare miasto, dobrze zachowane mury miejskie, ale także jest znane z kilku specjałów gastronomicznych, takich jak Unstrut Schlamm, lokalny deser. Kilkanaście minut spaceru, jestem na wzgórzach, wśród sadów jabłkowych, naprawdę przepięknie. Wracając jednak do naszego tematu, przenieśmy się na południe Niemiec do Bambergu. Miasto, które podobnie jak Quedlinburg 1000 lat temu odgrywało bardzo ważną rolę polityczną w ówczesnym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego. Jest to miasto biskupie, które zostało przepięknie przebudowane w czasach barokowych. Jest to też miasto w regionie, który ma najwięcej browarów na kilometr kwadratowy. Specjalnością Bambergu jest piwo wędzone. No, część z Was może smakować, jeśli lubicie Guinnessa. Przenieśmy się na drugi skraj Bawarii, nad Dunaj u ujścia rzeki Inn, przy granicy z Austrią. Tam znajduje się inne piękne, barokowe miasto, Passawa, które moim zdaniem jest taką troszkę mniejszą siostrą Salzburga, który już leży po stronie austriackiej. To, co lubię też w Passawie, jest to, że znajduje się ona blisko jednego z moich ulubionych regionów niemieckich, czyli lasu bawarskiego.
Niemieckie oznaczenia szlaków rowerowych tu pod spodem, a u góry drogowskaz dla rowerów. Jeśli się nie mylę, na czerwono oznaczają drogowskazy na terenie miast, a tak normalnie w terenie są one oznaczone na zielono. A tu mamy jakiś kolejny przykład tak zwanego renesansu wezerskiego. Jeśli już jesteśmy przy Bawarii, to przenieśmy się do Landshut, przepięknego, późnogotyckiego miasta położonego na północ od Monachium. Miasta związanego zresztą z historią Polski, które tą historię celebruje. Mówię o małżeństwie z Landshut. Na zachodnim skraju Bawarii, w bardzo wyjątkowym mieście, leży też Nördlingen. Miasto, o którym zresztą zrobiliśmy już film. Jest ono bardzo ładnym miastem szachulcowym, którego wyjątkowość polega na tym, że leży ono w środku krateru meteorytowego i ma z tego powodu bardzo nietypowe skały. Na obrzeżach tego krateru, niedaleko tego miasta, znajdują się zresztą miejsca, gdzie astronauci amerykańscy z misji Apollo przyjeżdżali, żeby trenować do tej misji właśnie ze względu na te skały. I ostatnim, 10. miastem na mojej liście jest Bad Wimpfen. Znajduje się ono nad Neckarem, niedaleko Heidelbergu. Jest to historyczne miasto cesarskie z przepiękną architekturą, właśnie szachulcową, bardzo typową dla całego dorzecza Renu. I wybrałem to miasto, bo jest ono jednym z najpiękniejszych miast właśnie dla tych charakterystycznych dla tamtego regionu przełomów rzecznych. No i posiada naprawdę super sympatyczny jarmark bożonarodzeniowy. Jeśli Wam się podoba taki format, taka opowieść, to mogę spróbować Wam też opowiedzieć o większych miastach niemieckich. Dajcie znać w komentarzu. Dobra, posłuchajcie. Niestety kamera mi się rozładowała. Na szczęście nagrałem w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć, z wyjątkiem pożegnania. Tak więc za chwilę pojawią się propozycje kolejnych filmów. Pamiętajcie o proponowaniu naszych filmów. Jeżeli uważacie, że komuś się przyda, że był ciekawy, to nam pomoże walczyć z algorytmami YouTube'a. No i co? Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Wieje trochę.